Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj zaprezentuję Wam komputer basicowy nawiązujący do maszyn 8-bitowych takich jak Commodore, Atari czy ZX Spectrum, który możecie zbudować w domu za około 50 zł i mieć radochy co niemiara. Ta maszyna to Picomite VGA. Dodatkowo pokażę Wam, jak się za to nie zabierać, bowiem przez decyzje, które podjąłem częściowo świadomie, częściowo nieświadomie oraz zbiór przypadków, ja na zbudowanie swojego wydałem nie kilkadziesiąt, ale kilkaset złotych i straciłem 2 miesiące, a i był taki moment, że w ogóle nie wiedziałem, czy mam siłę ten projekt dokończyć. Wszystko jednak dobre, co się dobrze kończy i nie ukrywam, że tak dobrze by się nie skończyło bez pomocy naszego partnera, firmy PCBWay, która to zafundowała mi płytki, jakie używam w tym odcinku i to zafundowała nie raz, a 2 razy, o czym opowiem później. Samą firmę pewnie już znacie, bo pomaga nam już od lat. PCBWay jest dostawcą wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem, wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Kto jeszcze nie zapoznał się z ich ofertą, zapraszam na stronę pcbway.com. Wracając do komputera Picomite. Kilka osób zwróciło mi uwagę, że pokazuję ostatnio dość zaawansowane rzeczy, jeśli idzie o to nasze hobbystyczno-retro-basicowe komputerowanie. Niedawno był Agon oparty o procesor Z80 i ESP32. Wcześniej dość duży projekt, przynajmniej fizycznie, komputer retro VGA oparty o Raspberry Pi i dość kosztowne płytki PCB. Natomiast komputer Picomite, a dokładnie Picomite VGA, jest uosobieniem prostoty i ekonomii. Tak naprawdę, by go stworzyć w swojej podstawowej postaci, wystarczy posiadać w domu płytkę Raspberry Pi Pico, bardzo popularny i na szczęście tani mikrokontroler działający pod kontrolą procesora Dual Core ARM Cortex M0 Plus, 133 MHz, posiadający 264 KB pamięci RAM i 2 MB nieulotnej pamięci flash. To, co zamienia mikrokontroler Pi Pico w mikrokomputer Picomite, to oprogramowanie pokładowe, które zostało stworzone przez Geoffa Grahama. Człowieka, który wcześniej stworzył serię mikrokomputerów Micromite i Maximite. Może pamiętacie, że ten drugi w kilku wersjach pojawił się na naszym kanale. Były to maszyny, które miały spełniać jedno zadanie: być komputerami z możliwościami mikrokontrolerów działającymi pod kontrolą interpretera BASIC, podobnie jak maszyny z lat 80., ale pozbawione ich największych wad, jak ubogości starych wersji BASICa czy problemu z zapisywaniem pracy na nośnikach pamięci. Picomite jest dokładnie czymś takim samym, tylko wykorzystującym najbardziej ekonomiczne teraz podzespoły. Wracając do oprogramowania, jednym przeciągnięciem myszy, bo z Pipico jest to tak łatwe, przerzucamy na nie firmware, który zamienia je w komputer. Tym oprogramowaniem jest system operacyjny wyposażony w interpreter BASICa, działający w podobny sposób jak te z maszyn 8-bitowych. BASIC, w jaki wyposażony jest Picomite, to nie taka zwykła 8-bitowa wersja tego języka. To MM-BASIC, stworzony także przez Grahama, wersja przeznaczona na maszyny 32-bitowe, generalnie zgodna wstecznie z Microsoft M-BASICiem. Brzmi to może ciężko, ale generalnie mamy tutaj nowoczesny BASIC, bez konieczności numerowania linii, posiadający prócz podstawowych pętli, takie znane Wam pewnie z Pascala 3C, jak do, while, until, z procedurami, funkcjami, komendami wejścia-wyjścia, graficznymi, dźwiękowymi, a także obsługą pinów zewnętrznych w portach GPIO. Zapytacie być może, jak taka płytka po przegraniu firmware jest już według mnie komputerem. Przecież nie możemy z nią nic zrobić, nie możemy się do niej dostać, ani nic z niej wyciągnąć, jeśli idzie o dane. I rzeczywiście zaraz będziemy dodawać do niej takie możliwości, ale musicie wiedzieć, że już teraz możecie, korzystając z kabla USB, podłączyć się do tego komputera terminalem, takim jak na przykład Putsty, i popracować na tym komputerze zdalnie. Tutaj Wam troszkę zaspoileruję, ale komputer w tej postaci ma także, wykorzystując część pamięci flash, wbudowany niejako dysk twardy, dyskietkę, czy jak powinienem pewnie powiedzieć, wolumen o wielkości około 600 KB, wyodrębniony z tych 2 MB pamięci flash, jaką posiada Pipico, i właściwie jeśli chcemy korzystać z tej maszyny jako mikrokontrolera działającego pod kontrolą BASICa, by sterować czymkolwiek, no to sprawa jest już załatwiona.
My jednak chcemy z tego Pipico zrobić komputer pełną gębą. Musimy więc jakoś podłączyć tutaj klawiaturę, monitor, opcjonalnie zewnętrzny nośnik pamięci i audio. Dzięki Jeffowi od strony programowo-systemowej mamy tu już wszystko załatwione. Po naszej stronie leży tylko potrzeba podłączenia kilku kabelków, złączy i innych duperelek. Zacznijmy od monitora. Picomite posiada możliwość generowania sygnału VGA w rozdzielczości 640x480 pikseli w dwóch kolorach lub rozdzielczości 320x200 w 16 kolorach. Jedyne co potrzebujemy to popularne złącze VGA, czyli złącze DB15 oraz kilka rezystorów. Z Pi podłączamy bezpośrednio do VGA dwie linie synchronizacji, poziomej i pionowej oraz trzy linie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego, te przez rezystory. Bystre wasze oko zauważy, że dla kolorów niebieskiego i czerwonego mamy jedno wyjście z Pi, czyli 1 bit włączone, wyłączone, a dla zielonego mamy dwa wyjścia z Pi, także tutaj możemy przekazywać do VGA 4 wartości zieleni. Dzięki temu mamy, można powiedzieć, kolor 4-bitowy, a kolory jakie możemy uzyskać to, i tutaj mi wybaczcie, po prostu używam tłumaczenia z angielskiego: biały, żółty, liliowy, brązowy, fuksję, rdzawy, magentę, czerwony, błękitny, zielony, głęboko błękitny, średnio zielony, kobaltowy, mirtowy, niebieski i czarny. I tyle o VGA. Druga na liście jest klawiatura. Tutaj, jak i w przypadku Agona sprzed kilku tygodni, musi być to klawiatura komunikująca się w prostym standardzie PS2. Potrzebujemy więc złącza PS2. Takie złącze posiada 4 wyjścia, jakie będziemy używać: zasilania, masę oraz dwie linie do komunikacji. Niestety nie możemy podłączyć tych 4 linii bezpośrednio do Pi, bo klawiatury PS2 działają na 5 V napięcia, a Pi działa na 3,3 V napięcia. To znaczy, nie musimy. Część klawiatur PS2 radzi sobie na niższym napięciu, ale legitnie musimy zastosować jakiś konwerter poziomów z 3,3 V na 5 V. Możemy sobie albo kupić taką płytkę za kilka złotych, albo sami ją stworzyć, używając tranzystory i rezystory, też kosztujące grosze. Kolejna jest karta SD. Jest to w sumie opcjonalna sprawa, ale nam się przyda. Tutaj musimy kupić tylko złącze na karty SD i podłączyć kilka kabelków do Pi. Zasilanie, masę i 4 linie sygnałowe. Sprawa z audio jest troszkę bardziej skomplikowana. Pomiędzy wyjściem z Pi kanałów lewy i prawy, a wyjściem jack musimy założyć filtr dolnoprzepustowy. Też teoretycznie można takie kupić, ale też można złożyć go z kilku kondensatorów i rezystorów. Czuję się tutaj w obowiązku powiedzieć Wam, po co taki filtr w ogóle jest nam potrzebny. Otóż na wyjściu audio z Pi nie mamy sygnału audio analogowego, ale sygnał PVM, czyli udawanie różnych napięć przez szybkie włączanie i wyłączanie sygnału. Fałszywy analogowy sygnał. Czyli jak chcemy na wyjściu z Pi, które ma napięcie 3,3 V, uzyskać połowę, czyli 1,65 V, to w wielkim uproszczeniu bardzo szybko wyłączamy i włączamy to wyjście, tak by przez około 50% czasu było ono włączone. Dla większości zastosowań to zadziała, ale zamiast dźwięku, w przypadku dźwięku, będziemy mieć pierdzenie. Filtr dolnoprzepustowy wygładzi nam te skoki do ładnego sygnału analogowego, który da się słuchać. No i tak naprawdę super, to podstawowe zespoły Picomite. Jak widzicie, można je sobie zbudować na stole, ale ja chciałem być fajny i zrobić to ładnie, porządnie. Na stronie projektu Picomite znalazłem prócz firmware'u ogromną dokumentację, która zawierała wszystko, co musimy wiedzieć, by zbudować i zaprogramować sobie ten komputer, ale też kilka przykładowych płytek PCB, jakie stworzyło środowisko fanów, by nie musieć bawić się w lutowanie na płytkach prototypowych czy w powietrzu. Mi spodobała się akurat wersja numer 3, mała, kompaktowa, z czytnikiem SD, wyjściem audio, dodatkowym zegarem czasu rzeczywistego i wyjściem GPIO. Zamówiłem więc sobie te płytki i dzięki dobroci PCBWay po kilku dniach miałem już je w domu. I tutaj pierwszy ząg, gniazdo VGA. Odkąd żyję i bawię się w lutowanie, kilka portów VGA już wlutowałem. I nie wiedziałem, że można kupić w ogóle inne wersje portu VGA. Te, które widziałem w sklepach, miały tak naprawdę tylko kosmetyczne różnice. Tutaj jednak nie zauważyłem, że autor użył mega dziwnego złącza, które
jest krótsze niż standardowo o kilka milimetrów. Oczywiście okazało się, że złącze to jest nie do dostania w normalnych sklepach i musiałem je kupić na AliExpress i poczekać na nie 4 tygodnie na dostawę. Zresztą elementów generalnie problemu nie było, to takie zwykłe elementy, jakie stosuje się na co dzień. Do standardowego schematu Picomite doszło nam tylko tutaj kilka dodatkowych kondensatorów dla poprawy stabilności działania karty SD, wyjścia audio, dodatkowe diody zabezpieczające różne wejścia i wyjścia, opcjonalny stabilizator napięcia, jeśli nie chcemy używać tego wbudowanego w samo Raspberry Pi, takie tam duperelki. A do zamiany napięć na porcie PS2 użyty był kupny konwerter stanów też za kilka złociszy. Zlutowałem więc to wszystko radośnie, wgrałem programowanie na Pi, sprawdziłem przez terminal USB, że działa i włożyłem to do płytki i nie działa. Płytka nie wstaje. Byłem szczerze lekko załamany, w końcu to nie jest trudny projekt, powinien działać. Pomyślałem sobie, może coś tutaj kupnego padło, może ten konwerter, może jakiś defekt na jednym z elementów, bo ja raczej wszystko zlutowałem ok. No, ale jako że kupiłem elementy jak zawsze z zapasem, zlutowałem sobie tą płytkę jeszcze raz. Zlutowałem ją drugi raz i kuźwa znowu nie działa. Uważajcie, napisałem posta na forum Picomite, Maximite, Minimite, że nie działa. Dołączyłem foty i zapytałem się, co jest grane. Odezwał się autor płytki, który polecił mi zbadać, czy nie ma na niej przebicia pomiędzy zasilaniem a masą w kilku punktach. I szok, no było takowe. Okazuje się, że ta wersja płytki, którą Geoff ma u siebie na stronie, jest raz, że bardzo stara wersja już to jest na tej jego stronie, dwa, że jest dziwnie zrobiona. Jedno z pól masy jest wykorzystane jako pole zasilania. To nie jest teoretycznie błąd, ale podejrzewam, że przez to właśnie są takie problemy. W każdym razie autor wskazał mi nową wersję płytki i zapewnił, że to jest po prostu lepiej zaprojektowana. Tutaj muszę podziękować PCBWay, które zafundowało mi bez słowa drugi zestaw płytek do tego samego projektu. Gdy płytki do mnie doszły, okazało się, że autor postanowił jeszcze zmienić kilka rzeczy. Zamiast kupnego konwertera napięć jest tutaj składany ręcznie z tranzystorów. Spoko. Autor zmienił też stabilizator napięcia, znaczy obudowę z SMD na przewlekaną. Musiałem więc kupić nowy, ale się okazało, że autor pomylił w opisie rodzaj obudowy i nie pasowała, więc musiałem kupić jeszcze raz nowy w poprawnej obudowie. Ten fakt zgłosiłem autorowi i ma to poprawić dokumentacji. Zmieniło się też złącze SD z przewlekanego na SMD i to jeszcze jakieś strasznie słabo w Polsce dostępne. I musiałem je kupić i przepłacić. Zmieniło się też tutaj znowu wyjście audio z przewlekanego na SMD i znowu to wyjście jack to jakieś było totalnie niedostępne w naszych krajowych sklepach i znowu zakup i przepłacenie od globalnego dostawcy. Przy okazji zmienił się też układ samego wyjścia audio z prostego na taki z dławikami, które musiałem dokupić, ale to akurat spoko. W sumie taki nawet jest w oryginalnej dokumentacji, ma brzmieć lepiej. No i tak summa summarum okazało się, że sporo części muszę już podmienić, a jako, że mi się już kończyły, bo zużyłem je wcześniej, no to składałem to wszystko z duszą na ramieniu, bo nie wiedziałem, czy na czwarty komputer mi starczy. Złożyłem ten trzeci i no i działa. Działa. Moi drodzy, to jest nauczka dla mnie i rada dla Was. Jak wybieracie takie rzeczy, to dokładnie sprawdzajcie dostępność części. Ja za pierwszym razem nie sprawdziłem VGA, bo byłem pewien, że jest to normalne. VGA, no bo jakie inne? No i projekt opóźnił się o 4 tygodnie. Potem przez to wpadłem w sidła części z Ameryki, których wcześniej nie było. Bo te na płytce, tej pierwotnej, sprawdziłem. Tutaj mam na myśli te złącza SD i audio, które u nas w lokalnych sklepach są słabo dostępne i musicie je kupować od globalnych graczy, a ci liczą sobie za nie sporo. Ja za 2 złącza jack i 2 złącza microSD dałem w sumie, uważajcie, 72 zł. Alternatywą było czekanie kolejne 3-4 tygodnie na dostawę z Chin za wcale nie dużo mniejsze pieniądze, ale już na to nawet nie miałem siły. Ważne, że wszystko się udało i projekt działa. Może czas na pokazanie jego możliwości? To jest nasz Picomite. Tutaj mamy port wejścia i wyjścia GPIO. Tutaj mamy podłączoną klawiaturę na PS2. Tutaj mamy wyjście VGA. Tutaj mamy zewnętrzne wejście 5 V zasilania, przycisk reset, wyjście audio
moduł zegara czasu rzeczywistego podtrzymywanego bateryjnie, kartę SD oraz oczywiście diodę zasilania. Podłączmy więc zewnętrzne zasilanie i komputerek nam wystartuje. Ja przed sekundą jeszcze zaupdate'owałem programowanie do najnowszego, także wszystko jest tutaj skasowane. Dzięki temu mogę Wam pokazać, jak na początku należy skonfigurować taką maszynę. Musimy wskazać w tej maszynie, gdzie mamy kartę SD, gdzie mamy RTC, gdzie mamy audio, a przez informację, gdzie mam oczywiście na myśli podanie pinów w Raspberry Pi, pod które te wszystkie układy są konkretnie na tej płytce podłączone. I już to wpisujemy. GP13, GP13 mówię, GP11, GP12, GP10 i karta SD została skonfigurowana. Teraz czas na audio i na szynę I2C, do której tutaj na płytce jest podpięty zegar czasu rzeczywistego. I teraz możemy już korzystać z tego, że wita nas tutaj ten przyjazny prompt, który aż zaprasza do programowania i możemy sprawdzić, czy działają rzeczy, które podłączyliśmy. Zobaczmy, która jest godzina. No, nie jest na pewno minuta po północy. Pobierzmy godzinę z zegaru czasu rzeczywistego, który wcześniej już skonfigurowałem kilka dni temu tak naprawdę, kiedy to w ogóle pierwszy raz testowałem. I możemy nawet cofać się w liście poleceń. 19:53:40 zgadza się, także szyna I2C działa. Spróbujmy jakiś dźwięk wydać. Ślicznie działa. I ostatnia sprawa to, czy działa nam karta SD. Działa. Dobra, to co? Spróbujmy napisać jakiś program. Ten komputer wyposażony jest w taki przyjazny edytor, taki sam jaki był w Maximite. Możemy zacząć pisać więc program w Basicu. Na początku jakaś labelka, niech będzie to start. No jak mówiłem, nie potrzebujemy tutaj numeracji linii i powiedzmy, że go to start i F2 nam uruchomi program. Ślicznie to wygląda. To tak szybko leci, tak szybko miga, że po prostu aż nie widać tych linii pomiędzy tymi RG. Oczywiście komenda list działa. Mamy program w pamięci i teraz patrzcie, resetuję ten komputer. I w normalnych komputerach 8-bitowych resetowanie komputera powoduje, że tracimy nasz program, co jest bardzo męczącym zachowaniem i wiele razy się tak zdarzyło, że się komputer restartował, a myśmy nie mieli zapisanego programu. Natomiast tutaj program cały czas znajduje się w pamięci. Picomite ma w sobie taki system, powiedzmy, save state'ów, który cały czas zapisuje aktualny program w takiej malutkiej pamięci, tylko i wyłącznie na programy basicowe. Tych save state'ów jest kilka, można się między nimi przełączyć i nie mają one nic wspólnego z kartą SD, ani nawet z wolumenem. A jeśli chodzi o wolumen, to mamy po pierwsze wolumen A, ten, który jest wbudowany w samo Picomite. Sprawdźmy, co mamy na tym dysku. Tylko system startowy boot count. Nie ma tutaj żadnego programu, ale oczywiście możemy sobie ten program zapisać. Save. Zapiszmy sobie program, skasujmy ten program, który mamy w pamięci, zrestartujmy maszynę. I ponieważ przed restartem maszyny skasowaliśmy program, to nic w pamięci nie będzie, ale możemy ten program wczytać z naszego dysku. Jak najbardziej to nam działa. Mamy więc ten nasz dysk twardy, taki wirtualny dysk twardy, wolumen w samym Picomite. On ma bodajże około 600 KB. Tutaj widzicie, że jest to 835 584 konkretnie bajty wolnej pamięci. To jest nasza dyskietka A, tak trochę pecetowo. Dyskietka B, wolumen B to jest nasza pamięć nieulotna, nasza karta SD. Zobaczymy, co tutaj mamy. A mamy tutaj pliki
Ta karta SD była używana wcześniej, bez bicia się przyznam, w Maximite, także jest tutaj trochę śmieci, ale się tymi śmieciami nie ma co przejmować. Ważne jest to, że interpreter, który mamy tutaj na ekranie, który działa na Picomite, oprócz tych basicowych komend, ma też takie komendy związane z obsługą dysku. Zmieńmy katalog. I wylądowaliśmy w katalogu z przykładowymi programami. Załączmy sobie program Blocks. Nie, może na początku kolorki. Jego już wcześniej działanie widzieliście, ale pokażę jeszcze raz. Tak wyglądają kolorki w Picomite. Jesteśmy teraz w trybie niskiej rozdzielczości. Przejdźmy z powrotem do trybu wysokiej rozdzielczości. Załadujmy drugi przykładowy program czcionki. On pokazuje, że można używać różnej wielkości. Tutaj widzicie, można sobie spokojnie chodzić kursorem w górę, w dół, między poleceniami się przełączać. Bardzo nowocześnie. Ten program właściwie nic mądrego nie robi, w przeciwieństwie do programu Blocks, który jest przykładową grą w Basicu na Picomite. I ta przykładowa gra, no to Tetris. No, jaki jest Tetris tak naprawdę, co mogę powiedzieć? Chyba każdy z nas wie. Wychodzimy z tego programu. Znowu przejdźmy do trybu wysokiej rozdzielczości. Nie wiem, co mam tutaj więcej pokazać, bo za dużo jeszcze nie mam. Ale mam na przykład coś, co jest dosyć ciekawe, bo do tej pory żaden z tych trzech programów nie wydawał dźwięku. Ja specjalnie dlatego przegrałem tutaj plik WAV z startu Windowsa 95. A, to jest string, a string trzeba umieszczać w cudzysłowiu. Prawda, że ślicznie to gra? Mogę Wam pokazać jeszcze jeden z programów, który oficjalnie jest na Maximite'a, bo mam tutaj z Maximite'a moją kartę starą SD. To bodajże Bubbles. To chyba rysowało kółka, z tego co pamiętam. Hej, faktycznie rysuje, tylko tutaj mamy tryb czarno-biały. Przejdźmy do trybu kolorowego i zobaczmy, jak to wygląda. O, tak to ślicznie wygląda. Jak widzicie, Picomite jest zgodne, przynajmniej częściowo, z Maximite, jeśli chodzi o programowanie. Nie wszystko nam tutaj zadziała tak od razu, ale część powinna zadziałać. A tak, moi drodzy, wygląda ten program, ten Tetris w Basicu. Tak mniej więcej można programować ten komputerek. I myślę, że to wszystko, co pokażę Wam w tym momencie. Ten odcinek i tak już jest napakowany treścią, także wracamy do studia. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że udało mi się Was zaciekawić tym projektem i kto wie, może sobie sami taki w domu zbudujecie. Ja mam ochotę przepisać na ten komputer grę, którą robiliśmy na live'ach na arduinową konsolę Arduboy, Szamacza. Może nawet pobawimy się w to na live'ie? Na zakończenie jeszcze raz dziękuję za wsparcie firmie PCBWay i zapraszam do wspierania naszego kanału na Patronite i YouTubie. Dzięki wsparciu możemy kupować na przykład części elektroniczne pod takie zabawki jak Picomite. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia. Gorąco się zrobiło. Pamiętajcie, wsparcie i filmiki. Może Maximite przypomnę, bo warto. Jagona. Narka.